No ja wiedziałem, że wczorajszy dzień to będzie po to, żeby oddzielić mężczyzn od chłopców, ale nie myślałem, że nas oddzielą. Building on the lecture, verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme, the true style, true walkers at the edge of the prison. One shot for the kill, the grease cut freeze up, straight drop and the chills. I'm talking taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here, yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. New memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best. Yes, painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher under pressure. Now we blessed. See, I was so good for the go. There's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one all, one shot, now the future is yours, go! My wczoraj to nawet nie mieliśmy czasu zjeść. Zatrzymaliśmy się 2-3 razy na sika, ale to trwało dłużej niż cokolwiek innego, bo ciężko było znaleźć w Desportku cokolwiek, takie małe. Witamy dnia trzeciego. Dzisiaj zaczynamy rano od akcji ratunkowej. kolega Paweł Baranowski zostawił auto na noc w lesie, na dachu. Także jedziemy go wyciągnąć. Dokładnie tak. No, pójdzie szybko, jakieś pół godziny mamy na kołach w jedną stronę, pół godziny w drugą. Musimy go odnaleźć, zobaczcie, w tej mgle, to pewnie zajdzie z godzina. No i myślę, że 3 godzinki i akcja zrobiona. Podobno ciężko będzie dojechać do tego miejsca, gdzie on leży, no ale damy radę. Mamy L200 w końcu, nie? L200 niezawodne nas zawiezie. No nie jest lekko, chłopaki chyba wszyscy dostaliśmy DNF-y. Radek wczoraj z Krzyśkiem szybko zjechali, ale coś tam niby, że DNF-a dostali, nie? Chyba tak. Znaczy nie wiadomo jak to wygląda, niby zamknęli całe kółko zamknęli, ale na wynikach okazało się, że ma DNF-a. Pewnie poszedł dopytać w jakiej sprawie. Znaczy za co? Rozleciało się. Ale to bez tego też pojedzie, nie? Pojedzie. Blokadę się zapnie i Tak. będą 3. Co mówisz, że jakby coś się urwało, to co? No to tam by z 12 godzin by się wyjeżdżało z tego lasu. Bez przedniego napędu, z czerwoną liną. Ja mam nadzieję, że na auto odpali, Było jak ją wyprostujemy, postoi. Bo jak nie odpali, to trochę nam zejdzie, żeby go wyciągnąć. Te 3 godziny, co tutaj Łukasz mówiłeś, to tak chyba 13. Ja to wziąłem z marginesem, już założyłem. Zatankuj teraz więcej, żeby wam starczyło. Teraz pobierzemy w kieszeni paliwo. Paweł, widziałeś jakie jest mgła? Mgła? Znajdziemy te wasze auto? Po chorwacku, to ja nie wiem jak jest mgła. Pewnie mgła. Znajdziemy te wasze auto? Ale znajdziemy, mamy pineskę. Las nie jest duży. No dobra, krótkie streszczenie z rana, dnia numer 3. Co się dzieje? Tak. Jak widzicie, auta Baranowskiego nie ma, zostało w lesie, leży na dachu. Ciężko było tam dojechać w nocy, praktycznie niemożliwe. Dzisiaj będzie ciężko tam dojechać, no trzeba go wyciągnąć. Małysze auto sprawne, ale jadą wyciągać chłopaków, odpuszczają sobie chyba prawdopodobnie cyrku, nie chcą jechać tego cyrku, bo tam jest no trochę ryzykownie, tam auta bardzo agresywnie jeżdżą, boją się z nimi tam rywalizować, ta klatka w klatkę. Tutaj chłopaki jadą, nic w sumie się nie stało za wiele, tam wody auto nabrało w rzece, się przechyliło i nalało sporo wody. I teraz tak, Mariusz no chyba niestety nie pojedzie. Zmyliła się półosia, ma jakiś inny most, coś tam nie pasuje i nie mają części. Radek jedzie, oni jadą tam też w awaryjnie, wycieraczka padła. No niestety wszyscy wczoraj dostali od nas DNF-a, nieukończone odcinki. Radek z Krzyśkiem kończyli odcinek, ale niestety nie zrobili pełnego kółka, jak się okazało. Tam zabrakło im jednego odcinka na traku, po prostu, bo w pewnym momencie robiło się jeszcze raz kółko. No to było takie mylące, taka no, podobna sytuacja jak na maratonach typu Breslau czy RBI, że czasami się zapętla trasa. No i to było mylące, nie zrobili i dostali DNF-a, więc jedziemy jakby od zera. Życie. Pięknie, pięknie. Pięknie. Piękny live, pięknie jest. Nie ma takiego
To jedziecie, jak to się stało, że jedziecie? No wiesz co, okazało się, że Waldek ma most, Waldek ma aluminiowy most, ja mam mocowanie do aluminiowego mostu, więc wszystko się zgrało. No, tylko Waldkowi powiedziałem, ma wolno jechać, żeby nie rozjebać mostu, bo będę musiał go jeszcze raz wykręcić i mu oddać. A to cały mózg ostatecznie wziąłeś od niego, tak? Tak. A ta półośka od Datka co? Nie. No ja mam na 27 frezów, a Waldek ma na 30, nie? O, a ten? I Radek też miał na 30. Słuchajcie, jak widać, nie jesteśmy jedynymi w tym miejscu, którzy przyjechali po auta. Zobaczcie, raz, dwa, trzy. Także podobno parę aut zostało w tym wąwozie. A byliśmy tu wczoraj. Tak, brudny roadbook. Nie dało się nic odczytać, tak lało, że cały nam zamógł i nie mogliśmy się rozczytać, dlatego pogubiliśmy się w kratkach. Tak naprawdę to pilot nie ogarniał takiej dużej ilości kratek w tak krótkim czasie. Słuchajcie, my sobie tutaj tak żartujemy teraz, ale no wiecie, przyjeżdżacie na nowy rajd, zupełnie nowa formuła, nowe zasady, wszystko trzeba poznać, więc my to będziemy tu w tym filmie śmieszkować z nas, ogólnie z sytuacji, ale no taka jest prawda, chłopaki tu przyjechali się nauczyć tego rajdu, żeby kolejnym razem wiedzieli, o co chodzi, bo tak zawsze jest i mogę wam to powiedzieć z doświadczenia, na przykład jeżdżąc z innymi teamami, zawsze pierwsza edycja, druga edycja to jest nauka, dopiero trzecia, czwarta pokazuje, że można ten rajd jechać szybciej, sprawniej i dokładniej, bo już się wie, o co chodzi. Ale walczymy. Tu mamy pierwsze auto, szukamy kolejnych. How are you? Is good? Ej, panowie, nie dało się gdzieś kurde rolować wyżej? Na płaskim? A nie 400 metrów niżej? O! Kleś jest w swoim naturalnym środowisku. Kurwa, ja pierdolę. Ale ślisko. Co tu się dzieje? Ja się gdzie? A na tym trawersie wylądowałeś. Tu chyba się odbiliśmy, bo dumkę zsunęło do tego No. drzewa. Tu się puknęła i go... No nieźle. Nieźle. Kurwa, ale ślisko jest, w chuj. Sorry za przekleństwa, ale te emocje. A tam już niedaleko do rzeki. Dwie rolki i na dole jesteście. Ty Paweł, tam na dole też ktoś jest. Tak, tutaj na noc zostało 6 samochodów, żeby kleszcz się nie czuł samotny. Ale to też rolka? Nie wiemy, albo rolka, albo ludzie zrezygnowali w nocy w deszczu, stwierdzili, że zostawią samochód na linach i idą na bazę na integrację. Teraz wszyscy wracają i będziemy wszyscy myśleć, co z tym zrobić. Czy do rzeki, czy w górę. Welcome to Wild Boar Challenge and welcome to hell. To może wam trochę opowiem. Circle Race to jest wyścig w pętli i tutaj samochody startowały w klasach. Na początku startowała klasa soft, czyli ta klasa lżejsza, chociaż tak naprawdę nie do końca, bo tutaj jechały i auta o fabrycznej budzie i z moty. Dokładnie się, szczerze mówiąc, nie zagłębiałem w regulamin, ale wydaje mi się, że tutaj mocno decydowała wielkość koła, bo te auta nie miały dużych kół, myślę, że tam było chyba 35 cala max. Formuła tego ścigania się w pętli przypominała trochę, nie wiem, może naszą H6, z tym, że tutaj zawodnicy jednak dużo bardziej walczą klatka w klatkę tak naprawdę, bo no tutaj było sporo stłuczek, sporo takich sytuacji agresywnych, no ale tak się jeździ w Europie i można mówić, że to może nie do końca jest kulturalne, może ta kultura jazdy jest zupełnie inna niż u nas, ale byłem na wielu rajdach w Europie i po prostu tam się tak jeździ. Tu ludzie chcą wygrywać, chcą jechać agresywnie, mają twarde auta, no i po prostu taki styl jazdy. Też spoko, bo to jest też bardzo widowiskowe dla kibiców.
Może jeszcze trochę opowiem, bo sporo osób do mnie dzwoniło i się pytało, jak wyglądają odbiory techniczne na tym rajdzie, bo wiem, że sporo ludzi z Polski po moim filmie i po relacjach, które zrobiliśmy gdzieś tam w trakcie rajdu, jest zainteresowana pojechaniem na ten rajd w przyszłym roku i chcą tam wystartować. Generalnie to jest rajd, oczywiście trzeba mieć sprawne pasy, gaśnice, wszystko według regulaminu, ale tam też nie ma jakichś, nie wiem, nie cudują, jeżeli chodzi o odbiory techniczne. Myślę, że większość aut, takich lepiej przygotowanych polskich aut, spokojnie można tam wystartować. O tamte drzewo byś się złapał, te duże, dupką czy czymś tam. No, I tutaj linę dacie. Ile macie liny? 60. 40 dobrej, nie? No to tutaj do danych bloczy i tam. Także on tutaj niech w prawo troszkę da. Czemu ta sytuacja była taka trudna? Ponieważ było tam bardzo ślisko, ale to już wiecie, i nawet zjazd Małyszów do tego punktu to odbywał się na asekuracji, ale cały problem polegał na tym, że Baranowskiemu nie działała asekuracja, wyciągarka asekuracyjna, a wiadomo, mechanik potrzebuje silnika, więc nie było możliwości, żeby on się sam postawił na koła. No i teraz zobaczcie, co oni tutaj robią. Używają zblocza. W kilku miejscach będą musieli używać też asekuracji, więc no, trudność wyciągnięcia tego auta z tego zbocza. Schodziliśmy, nie wiem, z 300-400 metrów praktycznie pionowo w dół. Na filmie tego teraz nie widać, ale uwierzcie mi, tam było naprawdę bardzo stromo. No sprawiła, że i czasowo zeszło bardzo długo. No i na szczęście w ogóle bez awarii tak naprawdę, bo no różnie mogło być, jednak wiecie, dwa auta cały czas do góry na wyciągarce, no mogło się wiele rzeczy wydarzyć, no ale widać, że Evo to jest dobry wóz i w sumie nie odbyła tam się żadna awaria tak naprawdę. Także szacunek dla chłopaków, że też poświęcili się i pojechali pomóc Baranowskiemu, bo mogli równie dobrze przecież startować w Circle Race. Udało się wyciągnąć go z tamtej głębokiej dziury. Strasznie długo was nie było. Tak, trochę nam zeszło. Ze stopu odpiąć liny, cały czas ze zbloczem, ale daliśmy radę. No ile? 6 godzin? No z dojazdem tak. Ponad 4 godziny samej walki w błocie i fajnych górach. Ślisko? Bardzo ślisko, nawet jak jechaliśmy po Pawła, żeby go wyciągać, to opuszczaliśmy się na wyciągarkach normalnie na OS-ach, żeby zjechać bezpiecznie na dół.
No i teraz przyszedł czas na najmocniejszą klasę. Tu trasa już była zmieniona, było więcej tych przepraw, więcej dziur wykopanych przez maszyny z wodą. Także oni tu mieli trochę, na pewno mieli dużo trudniejszy teren niż ta klasa soft, ta klasa niższa. Powiem wam, że walka była niesamowita i naprawdę działo się tam super spektakl dla kibiców, ale też pomagali sobie piloci, widać, że jak ktoś nie miał siły już ciągnąć liny czy coś, to drugi podchodził, pomagał. Pewnie też dlatego, że po prostu tarasował przejazd, który był szybszy niż wybranie innej trasy alternatywnej, która była nierozjechana i była trudniejsza do przejechania, więc wszyscy starali się jechać już tym takim śladem wyznaczonym. Zobaczcie teraz najbardziej widowiskowy przejazd, no tutaj jedzie już sama czołówka i to był największy spektakl i też w sumie oni walczyli o pudło. Zobaczcie ten piękny onboard z wnętrza samochodu Benoit, czyli lidera tego rajdu. Benoit oczywiście wygrał ten rajd z dość dużą przewagą. Auto to Mercedes z silnikiem OM606, tam z przodu są wahacze plus zwolnica, tył na sztywnym moście Laplander zwolnica, oczywiście wszystko powzmacniane, bardzo przemyślane, bardzo dobre auto i kurde, wygrało chyba wszystko, co było do wygrania. Kierowca, pilot, topowi zawodnicy, wszędzie gdzie nie pojadą stają na pudle, wszystkie rajdy wygrane praktycznie w Europie. Piękna maszyna, super było patrzeć jak oni to robią, jak oni jeżdżą. Taka ciekawostka jeszcze dla Was, to Benoit w ostatnich 2 miesiącach zrobił 3 rajdy na Bałkanach, ten był trzeci. Wcześniej była Croatia Challenge i rajd w Bośni, też taki maraton i wszystkie 3 wygrał. Także szacuneczek.
Turystyka offroadowa czy co? Stwierdziliśmy jednak, że nie jedziemy, to za mocno jadą po autach. Myśmy tu skończyli jako trapy, kurwa. Good? Yeah, yeah, yeah. Powiem wam, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? No zajebiście, ależ jest akcja. Kwestią szybkiego podsumowania dzisiaj. Dzisiejszego podsumowania, no pomyliliśmy chyba imprezy troszeczkę, bo tutaj jest, nie wiem, brak race po części jakiś offroadowy trochę, przepychanki, stukanki, wiesz, no tutaj nie biorą jeńców. Jak stoi ktoś przed tobą, to napierdalasz w niego w tył, albo go przepniesz, pojedziesz dalej, albo nie, więc no naprawdę dzisiaj jest inny świat. Konstrukcje tutaj gratopodobne są mile widziane, bo zdecydowanie chłopaki by mieli gdzie tutaj pojeździć, tylko dużo odwagi i, no i nastawienie na walkę, bo to chyba tutaj jest numerem 1 na tym rajdzie. Walka i to taka naprawdę, no zobacz. Nie biorą Tutaj miejscu. jedna, druga, trzecia, zobacz co się dzieje z nami, zobacz. Pajęczyna, dosłownie. Zobacz, jedna, druga, trzecia, jedna zerwana. Może trochę o pojazdach, jakie tutaj przyjeżdżają. Mamy tutaj sporo diesli i sporo benzyniaków. Myślę, że to jest takie pół na pół. I głównie są to 1.9 TDI lub OM606. Bardzo mało M57, chyba w dwóch autach było tylko M57. No i benzyniaki tu mamy różny przekrój, bo były tutaj 1.8 turbo, właśnie w tych dwóch węgierskich pojazdach, które takie marchewy waliły. LS-y, sporo jakichś takich V8 z jakichś innych pojazdów. Mniej więcej pół na pół. Oczywiście też bardzo dużo TD5
w tych Defenderach, no bo tutaj jakby Defenderów było bardzo dużo, myślę, że około 10 pojazdów i tam były głównie TD5 lub V8. A gdzie? Ja nie. Piekło Całe jest, szczęście, nie? że chłopaki zajebiście, że powiedzieli i odpuścili sobie, no bo szkoda ich sprzętów, tak? Faktycznie tutaj, tak jak Radek powiedział, zrobiliby z nich trapy. No były niskie, to... ale dobrze popatrzymy. Nie zobaczyliby powyżej. ich w tych dziurach. Tak jest. Tutaj taka ciekawostka, tu macie auto Darka Luberdy z Polski. No, już sporo czasu jeździ w rajdach na Loganach to auto. Bo wczoraj nie miałem okazji z wami tego zrobić wywiadu, jak po nocce było? Spałeś już. Bardzo fajnie. Niech żałują ci, co nie pojechali nocki. Można było pojeździć. Można było pojeździć, można było wreszcie powyprzedzać co niektórych. Doganiać ich kurwa na odcinkach. Pokazać im, jak się robi przecinkę. My tak zapierdalali, ale w końcu zajebaliśmy w skałę. To kurwa łbami aż w szybę kurwa. Z 30 do 0. Mały, pokazaliśmy im, jak się robi przecinkę przez drzewka. Jak się Ale jeździ, to byś to wiesz, zobaczył, jazda. była kolejka, było z 5 samochodów, nie? Jak zacząłem robić przecinkę, to jeden do drugiego dookoła, żeby ci czasem nie wpuścić, nie? No to jechaliśmy wszystkich.
No czas godzina 29, no. I 15 minut w koreczku nas przyblokowali. No, także no, po czasach patrząc to nie najgorzej było. Bo gratulować, gratulować. Gdzieś takie wiesz, te A u was jak nocka minęła? Pięknie! O, widzę, że nic się nie zmieniło. Czy nowy silnik? Pani, nówka silnik. Proszę bardzo. Bo motor, nie byle co. Może wytrzyma teraz dłużej trochę, co? Nie, no mówił, że jutro się widzimy. 10 godzin, bo nie byłem na odprawie. Nie, no powiedział, że zobaczymy się jutro rano. Do jutra, aha, czyli do końca się jedzie, rozumiem, fajnie. Jaka taktyka na dzisiaj będzie ubrana? Naprzód, Do przodu, tak? do przodu. Byle pojeździć. To wyjdzie, to wyjdzie. To chyba, że się jest Radkiem, to nie, tam jest inna taktyka. Radek, opowiedz, jak będziesz to robił. Ostatnio mi wróżyłeś ty moją taktykę. Ja wszedłem w swoją taktykę? Chyba tak, trochę. Jaka będzie taktyka na dzisiaj? Jaka taktyka? No co, jedziemy swoje, tak? Zobaczymy co teren przyniesie i pokaże. Przejechać, dojechać, się nie zepsuć. A tutaj? Bardzo podobny. Zaczynamy dzień numer 4. Na razie pogoda jest łaskawa, nie pada aż tak bardzo. Kropi sobie przelotnie deszcz, ale ma dzisiaj być zlewnia straszna. Dzisiaj odcinek będzie podobno bardzo trudny. Około 60 km. I jak to powiedział organizator, mam nadzieję, że zobaczymy się rano wszyscy. Także będzie, sami wiecie jak. Kan je vooruit die kreeg in? No i te góry, zobaczcie na te pionowe podjazdy. Jedna ekipa zrobiła to z koła. Akurat nie miałem okazji tego nagrać, bo kręciłem coś kawałek dalej przy zjeździe. No jest to naprawdę wyzwanie. Wejść pod to nie lada wyczyn. Zobaczcie, auto wjeżdża stąd, tutaj mega stromo, tu do góry. Po takich bardzo stromych ścianach i takich lejach wypływanych przez wodę i wiatr. Kurde, niedużo brakowało, nie? Ładnie. Ta cieniutka, wiesz, sznurówki oni mają. Bo jak zjechał, jak na łyżwach. Ale miał szczęście, kurwa. Jebany. Niby nie możemy tędy jechać, bo zablokujemy drogę dla słabszych klas, ale wydaje mi się, że jebiemy ich i robimy Jechać. po swojemu. No. Lina się urwała.
Jada! Brawo Radziu! Jak tam? Very nice. Zajebiście.
No powiem wam, że on już tutaj 15 minut chodzi. Brawo! A tymczasem Daniel już 2 minuty idzie. Nie może wejść z tego kawałka. Daniel, masz korki? Powiedz chłopakom z Polski, bo mówią, że tutaj korki są potrzebne. Korki tutaj nie korkują. Pomagałem, nie? Dawaj, dawaj. Przyjechaj, dać ci pomogę, poczekaj. O, sam sobie poradzi. Jak podejście? O! Kurwa mać. Tak to tylko skomentuję, po polsku. Dawaj, dawaj, nic nie kombinuję. Jak tam? No ja wiesz.
czerwone chodzić nawet. I hoppa! Leży. Nawet masz całą sukienkę. Dwa ślady tu. Masz całą sukienkę nawet. Kurde, na razie cała. Aha. Tak. Który jedziecie na jednej wyciągarce? Jedziemy na jednej wyciągarce, chociaż patrzymy na to i nie wiemy, czy jedziemy. No, nie jest to szczęśliwy rajd dla naszych, awaria, ale jeszcze 3 ekipy w grze. I co, Andrzej, jak to widzisz? Wszystko do zrobienia. Zrobi ta? Chyba spróbujemy, no. No, to mi się podoba. Daj coś do picia dobrego tutaj, Zobacz. wyciągnij coś, jakąś... No jakieś małpki. To co, sam się otwiera czy co? Tak, no i teraz trzeba czekać chwilę. O. O kurwa, Ameryka. Weź do barku chyba z tym. Zestaw naprawczy dla Ciebie, bardzo proszę. Jak coś to jest woda mineralna? Chcesz wodę Górska. Chcesz wodę mineralną? Nie, wszystko jest okej. Okej, mam wszystko, jest Masz? dobrze. Twoje zdrowie. Jedźcie na punkt i wyślijcie, jak znajdziecie lokalizację. gdzie Będziemy Ci dokładnie to wysyłali. jest. Tak Dobra. jest, A oczywiście. ja idę Baranowskiego nakręcić. Paweł, tyle czasu Cię nie było, chyba pampersa zmieniałeś, co? Pojechałem po 2 pampersy. Chłopaki używają innej taktyki, spuszczają się na pasie, ponieważ nie mają jakby tylnej wyciągarki, więc no ryzykują dużo, bo jak puści Angelinę, no to on tam poleci.
Ładnie poszło. Stary wyga. Jest i on! No i elegancko. Zrobione. I co tam dzisiaj było? No fajnie było, no. Ujechane sporo. Wycofaliśmy się, ponieważ trzeba by było trochę niszczyć samochód, bo głazy wielkości kurwa Evo, więc trzeba by było się trzeć tylko samym spodem, więc odpuściliśmy, bo to nie było sensu. Nie pod to. Ale przejechane nadal bez awarii, także lecimy, nie? Pojeździć, nowe doświadczenia zbierać. Ciekawa trasa. No zjazdy po tych ich kanionach, coś nowego. No i ogólnie jakby dosyć dużo nowości, chociażby kątem 90 km, które mielibyśmy przejechać. Do 32 udało nam się dobić i no i zawróciliśmy. No jakby lina jakby nie pozwoliłaby nam chyba wskoczyć na te głazy. Duże ryzyko było, żebyśmy rolowali. Zresztą przy nas, przed nami Defender 1 położył rolkę i skończył na boku, sklinowany przy drzewie, więc podjęliśmy decyzję, że zjeżdżamy w kierunku bazy. Przyblokowali nas wcześniej, 40 prawie minut staliśmy w miejscu. Znaleźliśmy oczywiście swoją trasę i objechaliśmy 7. No ale to było chyba bardziej takie for fun i żeby im udowodnić, że jednak jesteśmy trochę potęgą, tylko musimy się nauczyć, jak się tutaj jeździ. Jesteśmy pierwszy raz. Jest zajebiście. Zobaczcie. Zapraszam tu każdego, który uważa, że jest zajebistym offroadowcem, niech sprawdzi swoich sił. Bierzcie te swoje wielkie kurwa maszyny i zapraszamy na Chorwację. Były małe niedogodności na trasie, ale reszta w porządku. Spoko, no. Co was zaskoczyło dzisiaj? Ty, generalnie nic, ale Radek podjechał w góry, mówi, że takie tereny, że trzeba byłoby 2 Evo, żeby tam przejechać, także my sobie też odpuściliśmy. Szkoda sprzętu, żeby go tam łamać, nie? To nie jest turniej o złote kalosze. No ale korki są złote, nie? Wymyte elegancko. Także szybki serwis i próbujemy. Puk, puk! Święty Mikołaj! Z tej strony! Trochę światła idź, kurwa! Święty Mikołaj, proszę bardzo. Dobry! Jezu! A nasz Panie! Najlepsza polska woda, żywiec, zdrój, mocny gaz. No i co tu się wydarzyło? Widzę, że już posmarowane. Nasza pogodynka, no opowiedz co będzie. Teraz będzie padało dużo, a później Mało. będzie Potem będzie tyle mało. samo, potem troszkę mniej, a o północy mamy okno pogodowe dosłownie na 1 godzinę, bo nic nie będzie padało. Wtedy idziemy do A domu. na drugi dzień będzie od rana słońce. Dziękuję. Podczas akcji wymiany uszczelniacza i łożyska w PTO szybki serwis w fajnym towarzystwie i można wracać jutro do gry. Dzień dobry, zaczynamy 5. dzień już ścigania. Dzisiaj pogoda się nam zmieniła bezchmurnie. Chłopaki już pojechali po roadbooki. Łukasz z Andrzejem, Martin jeszcze śpi. No i co, muszę wam powiedzieć, że
To jest bardzo trudny wyścig, ale bardzo wyścigowy. Piękne tereny. Pogoda się poprawiła, więc już nie będzie padać. I zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. No o naszym wczoraj niestety ukończyli po 30 kilku kilometrach trasę. Trasa miała około 90 km, no po 30 chyba 5 nie dali rady dalej jechać, więc jechali. Część nawet nie dojechała do 10 km, no, ale tak to jest na rajdach. Ale pięknie dzisiaj będzie, bo w końcu wszystko obecnie i ciuchy też i wszystko. Także co, do zobaczenia później. Jak misiaczki spały, no to namioty się zesrały. Se odleciały. Dlatego byłem taki zdziwiony, czemu nie ma namiotów na kampie. Z tobą Gdzie? oglądać. Jak? Bo dzisiaj ładna pogoda i myśleliśmy, że A będziemy dobra, oglądać. okej. Bo Jest ty nie potrzebujesz kogoś jako kolejnego operatora? Ja mam tam kamerkę do środka, bo to wczoraj fajnie nakręciłeś tutaj na piechotkę, no. Tak, udało się? Fajne, no. No to dobrze. Połapane wszystko. Jaki dzisiaj plan? Plan dzisiaj oglądania. Dzisiaj na spokojnie. My żeśmy się już trochę wyjeździli. No, na razie no, chyba najwięcej żeśmy najeździli, w sumie z Waldkiem. I tak sobie No ktoś musi w tej brygadzie, nie? Tak. Moment na odpoczynek. Czasem trzeba i odpocząć. Za bardzo utwardzili to zawieszenie, dzisiaj plecy bolą. No widziałem na onboardzie. Skakaliście. 10 barów za dużo. 10 barów azotu za dużo zrobiło robotę i lędźwie odczuwamy do tej pory, no nie? Mariuszek, co tam dzisiaj się wydarzy? Słońce świeci, deszcz nie pada, więc będzie dobra jazda. Rzeką, dużo rzeki, dużo pływania dzisiaj mamy. Tak. Tylko że z prądem i pod prąd, więc zobaczymy, jak to się będzie płynąć. Plan podobny jak wczoraj, tylko może dzisiaj się uda dojechać. Dzisiaj to podobno dużo ma być pływania, tak? Dużo. Ulubione rzeki Waldiego. No i dużo liny. Ktoś tam mówił, nie? No coś tam wspominał, że na sekurację takie 50-60 metrów jest potrzebne, ale to dla tych dużych klimatów. Tak, dokładnie.
Idziemy panowie i panie na winobranie. Dzisiaj troszkę się pozmieniało, dzisiaj chłopaki sobie robią przerwę, a reszta jedzie. Także mała zmiana. Chociaż jak dla mnie szkoda, bo prowadzili w tabeli. I nadal będą. No i tak, i tego się trzymajmy. Kurwa, ale mi narzygał na auto, na aparat. Uhu! Tu będzie dobre. Tu będą dobrze lecieć, jak nie podepną. Tutaj jest mój ten, Deadcat. On tam niby za mikrofon robi. Weź go, Krzychu, zdejmij. Krzychu, jesteś moim bohaterem. Jesteś moim bohaterem. Krajoznawcza, Chorwacja, część 10. O, Radek, siema! Co ty tu robisz? Spaceruję. My tutaj trufli szukamy, nie? Tak. Wyjazd musi zwrócić. Są trufle? Tak. Tylko się tam nie spierdol! Idziemy na dół, co? Idziemy, no. Dawaj, Radziu, złapię cię, chodź! Bo się czuję pewniej na takich trawersach. Which way are we going there? Łe. Smiley!
Kożuch!
Do tego pierwszego, pomarańczowego. No i mamy tutaj wyścig Evo. Wyścig ewolucji tu będzie. Poczekaj jeszcze chwilę, odjeżdżę Waldek. Jak dzisiaj przeszło? Przeszło? Przeszło, no? Przeszło, wszystko przeszło. Dzisiaj fajnie, fajnie, pod nas dzisiaj. O, jest pod nas. Teraz macie ten sam zjazd, który był na początku, gdzie auta się spuszczały na linach. To był taki dość stromy, długi zjazd. Myślę, że on miał jakieś 70-80 metrów. Na dole, tak między tak 3/4 w tej górki właśnie były takie ogromne kamienie. Zresztą tutaj zobaczcie na tym kamieniu. Ktoś już tutaj uszkodził sobie miskę olejową. I chyba od skrzyni, z tego co kojarzę. Także te kamienie no, sprawiały dużo problemów, ale też fajnie dzięki temu było widowiskowo, bo te przejazdy były całkiem no fajne.
A zdrowie! Zdrowie, no zdrowie! Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. On chodzi po jeżynach. Ora destra, destra! Vai, aiutala! Vai! Vai! Vai Lorenzo, vai! Bravo! Sinistra! Bravo!
Czas na pamiątkowe foty, bo ten rajd to nie tylko wyścig terenowy, ale to przede wszystkim jazda w przepięknych terenach, fajne widoki, piękne lasy, piękne podjazdy, piękne zjazdy, kaniony, wąwozy, rzeki. No, piękny miks połączenia offroadu i przygody. Jak? Super, w końcu coś dla nas. Druga się na mur. Jak na poczucie? Zajebiście, tylko się lina zerwała z tyłu. Trzeba było kombinować, nie? Ale tak to w porządku. A tu coś podbijają? Odbiła chyba już. Podbili? Teraz na dół jedziemy. No jak dzisiaj? Bardzo dobrze, super poszło, wszystko zrobione w czasie, pierwsze, więc ekstra. Jak jest słoneczko, to się lepiej jeździ. Gęba się śmieje, a jak deszcz leje, dupa przemoknięta, to zupełnie inaczej. I korki większe i gorzej się wtedy, tak powiem, sprawdzić. Mega zajebista przygoda, zajebistą ekipą się tutaj wybraliśmy. Ukręciłem przedni most, na szczęście Waldek miał, pożyczył mi, później Półośkę mi pożyczył. Radek nie jeździł, przyjechał od niego serwis, naprawiliśmy się, bez niego bym dalej nie pojechał.
Rajd może nie dla nas, mega trzeba było dużo kilometrów narobić. Odcinki specjalne no to były super. Tam mogliśmy ich dogonić trochę, wszystkie inne załogi. Gdzie się dało, wyprzedzaliśmy. Tam, gdzie się nie dało, niestety musieliśmy stać w kolejkach, ale zajebista przygoda, mega widoczki. Także ja jestem pozytywnie zaskoczony, nie? Zobaczcie, Sawiec się już szykuje na kolejny rok. Zostawia Tak, tutaj, już zostaje. jest, wiesz, przygotowania, żeby być trochę lepiej przygotowany niż w tym roku na te opady deszczu. Pierwsze przymiarki. Myślę, że to będzie klucz do sukcesu, żeby było nam cieplutko. I raki, i takie dwa czekany na plecach, wiesz, wyciągasz. Buciki biegowe, tutaj już podpatrzyliśmy, że tutaj się troszeczkę inaczej, wiesz, trzeba przygotować. Inne błoto, więc nasze korki idą w odstawkę w nasz teren, na nasze polskie warunki. Tutaj dostosujemy swoje ubiory pod ich teren i będziemy walczyć. Auto się trochę przebuduje, dostosuje do tego, co oni tutaj od nas wymagają. Można atakować. Jeszcze ich tu objedziemy kiedyś. Były małe niedogodności, ale impreza fajna. Wiesz co, widoki i cała otoczka związana z naszą ekipą. To było petarda, że się tak fajnie zgraliśmy, no bo cała reszta, nie było to typowy rajd pod nasze auta, ale się wyjeździliśmy konkretnie. Tyle dni jazdy, to mamy cały sezon w jednym tygodniu. Kończymy przygodę, jak widzicie już auta się pakują na lorę. Został już na dzisiaj taki odcinek ekstremalny, już bez błota, jazda po tych górach, ale no tam jakby sens jest tylko dla tych, co walczą o jakieś miejsce jeszcze pobić, ale generalnie pojedzie tylko kilka aut, bo widać, że dużo ekip się już zbiera z tyłu, z przodu, ekipy się zbierają, no ale co mogę powiedzieć? Zajebiste doświadczenie na pewno, fajnie, że taka duża grupa ludzi z Polski się zebrała i to ludzi, którzy no naprawdę jeżdżą od wielu lat w przeprawie i dużo osiągnęli w polskiej przeprawie. Mogli zobaczyć to jakby swoimi oczami, zobaczyć jak się jeździ w Europie, jakie jeżdżą tu auta. No i co? O, chłopaki jadą na odcinek specjalny. Zobaczyć jakie tutaj jeżdżą auta, porównać się, zobaczyć tereny. I ja się z tego bardzo cieszę, że oni się zdecydowali. Myślę, że część z nich już tutaj myśli w głowie, co tu nowego zbudować, co tu nowego kupić, bo powiem Wam, że chyba jakieś zmiany się będą szykować. Także zobaczymy, co się tu urodzi. Przygoda bardzo fajna, naprawdę wyjeżdżony na maksa, bo tyle to się nie wyjeżdża w naszym całym sezonie w Polsce, co tutaj na jednym rajdzie. Chciałbym pozdrowić Jacka, gratulować mu pewnie drugiego miejsca na zmocie, bo nas nie ma, tak? Ten rajd ok. Wiesz co, no tak, to rajd bardzo fajny. Jest to coś na pewno innego niż u nas w Polsce jest. Jest na pewno nawet chyba nieosiągalny taki rajd, żeby stworzyć za bardzo, poza poligonem, może na Drawsku. Coś tego typu jak maratony, te, które już są jakby u nas trochę w Europie obeznane. No to co tak by w skrócie nazwałbym to jako king przeprawowy. Taki troszeczkę bardziej, wiesz, szybka jazda z elementami przeprawy. Auta naprawdę, które tu się zjeżdżają, to widać, że to są czołowe załogi jakieś tam w Europie. Może nie wszyscy ogarniają jazdę techniczną, bo było to widać na odcinkach, gdzie dojeżdżaliśmy do różnych blokad, kolejek, gdzie sobie nie dawali rady z tymi podciągnięciami, no to ich tam zawsze boczkiem gdzieś udało się cyknąć, więc tutaj mamy przewagę. Polska górą! Na odcinkach szybkościowych niestety dostawaliśmy trochę batów, no bo no lokalni tutaj, wiesz, jeżdżą nie od dziś, nie od wczoraj. Któryś rok z kolei tutaj przyjeżdżają, więc wiedzą, na co to się w ogóle jakby, z czym się wiąże ten teren i ten rajd, no nie? Bardzo pozytywnie, na pewno fajna opcja dla pilotów, no bo jednak roadbook taki terenowy u nas jest bardzo rzadko spotykalny, no nie? Jeszcze gdzieś tam w tych cross country szybkich, no to faktycznie na tym roadbooku jesteś w stanie gdzieś tam w lesie fajne przecinki przejechać, a u nas to roadbook jest jakby tylko dojazdówką. Tutaj ta dojazdówka to jest w dalszym ciągu bardzo ciekawym odcinkiem, który doprowadza Cię do jakby odcinka sprawnościowego, trudnego, który dla nas był w sumie zawsze jakby jakimś tam w miarę łatwym odcinkiem, nie było jakby za dużych przeszkód w tym, żeby to pokonać.
No co, na pewno pozdrawiamy wszystkich, którzy tam w Polsce siedzą i teraz walczą chociażby na zmocie, tak? Żeby każdy spróbował czegoś nowego, jakieś nowe doświadczenia. Zbierajcie siano, przyjeżdżajcie na nowe rajdy. Na Bałkanach jest naprawdę ciekawy teren i trzeba odkrywać, no nie? Po swoim pojeździmy, ale i po obcym też pojeździmy. Trzeba się pokazać. Lecimy. Extreme Media! Trzy zdania. Świetne tereny, mnóstwo załóg, słaba klasyfikacja. Albo słabe liczenie wyników pod tym kątem teoretycznie, że mikrofon jest. Czy ten. No ciężko teoretycznie sprawdzić na którym miejscu jesteś, ponieważ jeżeli nie uda Ci się zrobić jakiegoś etapu w czasie 10 godzin, a przejedziesz 80% na przykład, czy 90%, ale nie uda Ci się zmieścić w czasie, to tak jesteś klasyfikowany, jakbyś w ogóle nie startował w tym samym dniu. Więc jest to dużym minusem tego rajdu. A tak poza tym piękne tereny. Może jeszcze nie pod nasze auto do końca, ale myślę, że w przyszłym roku trochę zmodyfikujemy i żeby można było tu porywalizować bardziej. Rewelacja. Pogoda troszkę nie rozpieszczała, ale nie było źle. No to tak. Troszkę bagna, widać. No pobrudziliśmy się wszyscy, nie? Ale ekipa się sprawiła na medal, nie? Takich właśnie kierowców z serwisem to jest petarda, nie? Wszędzie byli, gdzie byli potrzebni. Tak, także dzięki bardzo. No dobra, Polecamy się na przyszłość. Rajd fajny, pogoda taka mogła być lepsza, ale nie było źle. No, ogólnie pozytywnie, nie? Nic nie rozjebane, wracamy cali. Fajna przygoda. O, widzę, że ktoś tu przyjechał na offroady. Dobrze. Piwko jest? Trzeba pokibicować teraz, nie? Bo patrzeć, nie? Pewnie. Nie zostaliśmy do samego końca, ale chcieliśmy pójść zobaczyć ten special stage. Jest to taki odcinek już bardzo techniczny, typowo po tych górach i jeżeli ktoś miał jakąś niewielką różnicę w czasie, mógł jeszcze tutaj powalczyć o jakieś lepsze miejsce. No i oczywiście Benoit wygrał ten rajd, wygrał z dużą przewagą, także on tutaj się za bardzo nie śpieszył. Po prostu chciał ten odcinek przejechać. Jest to też fajnie, bo to jest sobota i też wtedy jest najwięcej kibiców i naprawdę liczba kibiców tego dnia była wyjątkowo duża. Także no rajd uważam, że był mega zajebistą przygodą i mega zajebistym przeżyciem, ale o tym Wam jeszcze powiem za chwilę.
Uważam, że ten rajd był jednym z najlepszych rajdów przeprawowych, na jakich byłem, a byłem na wielu rajdach przeprawowych w Europie. Mega fajny rajd, różna formuła, codziennie coś innego, przepiękne tereny, świetne odcinki, bardzo dobrzy zawodnicy, jest tutaj z kim rywalizować, mamy tutaj naprawdę dobrych zawodników i myślę, że nasze polskie ekipy przekonały się, że w Europie jest z kim jeździć, bo w ostatnim czasie troszkę polski offroad zamknął się w takiej bańce i oczywiście rozwijaliśmy się wewnętrznie tu w naszym kraju, ale fajnie wyjść poza tą strefę komfortu i zobaczyć, że jest z kim jeździć za granicą, jest gdzie jeździć i przekonać się, że ci zawodnicy z Europy też umieją jeździć i mają naprawdę dobre sprzęty też do jazdy. Także ja się cieszę, że to poszło w tym kierunku i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, bo nie ma nic gorszego niż zamknąć się we własnym towarzystwie. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten film, zostawcie komentarz i napiszcie, co myślicie, czy macie takie same zdanie jak ja, czy jednak jesteście innego zdania. No i dajcie lajka tu dla chłopaków, bo kosztowało ich to wiele wysiłku, żeby tam pojechać i mam nadzieję, że było to warto, a doświadczenie zdobyte podczas tego rajdu na pewno będzie bezcenne. Cały rajd bardzo nam się podobał, jest to nowa dla nas formuła, ale bardzo widowiskowa, fajnie się to ogląda, dobrze się jeździ. Tutaj przyjechaliśmy fajną sobie ekipą, która była bardzo zgrana i razem żeśmy współpracowali, pomagali sobie jak była możliwość gdzieś nawet na odcinkach. Uważam, że to jest bardzo fajny rajd i cieszę się, że na niego przyjechałem, że mogłem to przeżyć. Jeżeli chodzi o innych zawodników, to i byłem pod bardzo dużym pozytywnym wrażeniem, jeżeli chodzi o umiejętności tych ludzi. Myślę, że jak emocje opadną, to na spokojnie coś będziemy sobie myśleć, ewentualnie jakieś małe poprawki, coś ulepszyć, przyspieszyć, żeby te auta troszkę szybciej mogły jeździć w terenie, żeby można tu kiedyś było wrócić. Jeżeli chodzi o tereny, no to są przepiękne tereny, to tak co jakby porównać, to jakby u nas w górach dostać pozwolenie, że możesz 50 km po naszych górach gdzieś pojeździć i możesz tam wyznaczać trasy, to mniej więcej to jest taka formuła.